Dzień dobry, witam serdecznie. W jednym z ostatnich nagrań zapytałem Państwa, czy bylibyście ciekawi, jak ja to wszystko nagrywam, jakie mam pomieszczenia i jakim sprzętem nagrywam, dysponuję, jakie mam statywy oraz czym to wszystko nagrywam. W komentarzach pojawiło się zainteresowanie, więc tak też czynię. Pokażę Państwu moje aparaty, kamery, statywy oraz dyktafony oraz pomieszczenia, w których pracuję. Ale tak słowem wstępu, jeszcze może dla tych, którzy nie znają historii i oferty firmy Gotronic, ja się przedstawię i troszeczkę opowiem. I na samym końcu też pokażę Państwu nową siedzibę, która jest w trakcie budowy. A więc na sam początek proponuję, żebyście Państwo ciągle na mnie się statycznie nie patrzyli. To takie będą przebitki wideo, gdzie pokażę tutaj otaczające moje stanowiska oraz pokażę historyczne strony Gotronic. A więc od samego początku. Ja się nazywam Piotr Godzik i prowadzę z bratem i pracownikami firmę Gotronic, która mieści się we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 69C. Tam jest sklep stacjonarny i na pewno dużo osób z Państwa już tą firmę kojarzy. Na początek skąd nazwa? Gotronic to jest zbitek od nazwiska Godzik i Electronic. Gotronic, nie Gotronic z angielskiego, a więc po polsku. Początki firmy to jest mniej więcej gdzieś lata 2000-2002 rok, ale może od samego początku taka geneza. Ja z bratem w podstawówce bardzo interesowaliśmy się na lekcjach fizyki elektrycznością i stąd to zainteresowanie, które zauważył nasz ojciec i pokierował nas, abyśmy poszli do technikum elektronicznego we Wrocławiu na ulicy Piłsudskiego. W zamian obiecał nam, że jak skończymy to technikum i rozpoczniemy działalność, to kupi nam Poloneza Karo i telefon komórkowy. My skończyliśmy to technika mniej więcej w 2002 roku i w międzyczasie Poloneza Karo zakończono produkcję, a telefon komórkowy kupiliśmy sobie potajemnie. Ale już pod koniec tego technikum rozpoczęliśmy pierwsze działalność zarobkową. Bo prawdę mówiąc, już od najmłodszych lat, będąc na początku nauki w szkole podstawowej, wakacje spędzaliśmy u babci pod Oławskich Marcinkowicach i tam było popularne, nie było sklepów spożywczych i jeździli panowie na przykład nyskami, rozwozili cukier lub sprzedawali lody. My z bratem też postanowiliśmy, że będziemy mieli w przyszłości nyskę i będziemy rozwozili ten cukier po wioskach, sprzedawali i zarobkowali. Przyjemna praca. Wyszło jak wyszło, a więc pod koniec technikum rozpoczęliśmy produkcję interfejsów do telefonów komórkowych, głównie Nokia, w celu usunięcia SIM-locka, zmiany loga i tym podobnych spraw. To były takie układy interfejsowe na układach MAX 232 i to robiliśmy od początku do końca, to znaczy nawet płytki drukowane samodzielnie wykonywaliśmy. Ale gdy zbliżała się już matura, to trzeba było się zająć nauką i zarzuciliśmy ten temat. Ale gdy już dostaliśmy się na Politechnikę, to rozpoczęliśmy inną działalność, bo ciągle nas ciągnęło, żeby wyposażyć swój warsztat elektronika. Dawniej wyposażenie tych warsztatów troszeczkę trzeba było wydać większe pieniądze i generalnie rzecz biorąc geneza powstania właśnie tego Gotronika i to, co my wprowadzamy nowości do oferty, co nam przyświeca, to jest wyposażenie własnego laboratorium, warsztatu, serwisu elektronika i teraz można powiedzieć, mamy tak dużo tego sprzętu, większość sprzętu przechodzi przez nasze ręce, testujemy, zresztą jak Państwo to widzą. Tylko teraz nam brakuje troszeczkę czasu w związku z rozwojem firmy, ale nie o tym chciałem mówić, a więc gdy już byliśmy na studiach, więc znowu można było zacząć zarobkować, tak jak każdy student pracuje, tak my zaczęliśmy rozwijać naszą firmę. Mieliśmy w ofercie programatory Willem, Xproc, Ponyproc, może na pewno jeszcze teraz 20 lat minęło i wielu nawet jeszcze też klientów czasami do nas dzwoni, co tu zrobić, bo mają stary komputer, teraz przesiedli się na nowy, a nie na portu LPT. To był programator Willem i tak rozszerzaliśmy naszą tą działalność. Będąc na studiach też wprowadziliśmy takie makiety, moduły uruchomieniowe do programowania 8-bitowych mikroprocesorów AVR produkcji Atmel i to mieliśmy moduł uruchomieniowy wersja pierwsza i druga. Tutaj nawet proszę zobaczyć, też to robiliśmy od początku do końca. Na początku nawet sami strony internetowe projektowaliśmy
projektowaliśmy, co było widać. Płytki drukowane sami też projektowaliśmy. Generalnie rzecz biorąc, w tym czasie mieliśmy programatory, adaptery. Naprawdę wiele serwisów dzięki nam powstało i używało naszych sprzętów. Wtedy nie było AliExpressa, wszystko było trzeba na miejscu robić. I tutaj na przykład mam taką historyczną płytkę, niedokończoną moduł właśnie AVR wersja pierwsza i my to wszystko też projektowaliśmy, zamawialiśmy płytki drukowane u polskich producentów, większość z nich istnieje, chociaż jeden chyba nie istnieje, mam na myśli Norel w Bierutowie. Może też nawet osobny odcinek zrobię o naszych perypetiach z płytkami drukowanymi, to jest też dobry temat. A więc płytki projektowaliśmy, zlecaliśmy wykonanie i w domu te płytki drukowane lutowaliśmy i następnie sprzedawaliśmy. To też były początki Allegro, ale to jest też zupełnie inny temat i nasza działalność właśnie polegała, jest firma nadal rodzinna, wszystko było w domu. A więc to robione i ściśle z tym związane rozpoczynaliśmy sprzedaż w dobie jakby początków internetu i była tego rodzaju sytuacja, że no, te produkty, które myśmy oferowali, nikt inny nie miał, to były indywidualne produkty i dlatego też od samego początku rozpoczynaliśmy naszą działalność, musieliśmy się wyposażyć w aparat fotograficzny taki w miarę profesjonalny. Do tej pory nawet ten egzemplarz aparatu, to jest Canon EOS na klisze, gdzie mamy, ale z niego długo nie korzystaliśmy. Musieliśmy się uzbroić w aparat cyfrowy, żeby właśnie wykonywać te nasze indywidualne zdjęcia. To był taki pierwszy krok, bo mieliśmy to szczęście, mieliśmy te zdjęcia. Klienci, było popularne wtedy wśród oszustów wysyłanie cegieł w paczce, a tutaj już klienci widzieli, że kupują taki produkt od nas. I trzeba powiedzieć, trzeba mieć troszeczkę szczęścia w interesach i my na szczęście mieliśmy to szczęście, że dużo włożyliśmy pracy, ale też mieliśmy szczęście i dzięki temu nasza firma rozwinęła się do takich rozmiarów. To też dzięki Państwu, że doceniacie naszą pracę, robicie u nas zakupy. My się staramy, że tak powiem, tak jakbyśmy sami wyposażali nasze własne stanowisko, Państwu dogodzić, opowiedzieć o tych produktach, czego efektem właśnie jest też to moje biuro, całe to zaplecze. I w jakimś momencie też ja otrzymałem jako prezent ślubny kamerę wideo i rozpoczęła się właśnie moja ta era kręcenia tych filmów. Na początku było to nieporadnie, nadal jest nieporadnie. Ja nie jestem aktorem, dla przypomnienia, czasami się przejęzyczę, trema mnie zżera, prawda? Ale główny sens jest to, żeby na odległość zaprezentować Państwu te wszystkie produkty, które my mamy w ofercie. Przygotowałem sobie nawet takie tutaj punkty, które mam Państwu tutaj pokazać i tego się będę trzymał, a więc tutaj, jeżeli są Państwo zainteresowani większymi szczegółami, to ja poproszę brata i może razem wspólnie przygotujemy taki odcinek sentymentalny, to będzie dla nas też taka pamiątka, a Państwo się też dowiedzą, jak my mieliśmy początki tego interesu. To nie jest tak, że odziedziczyliśmy to, głównie ciężką, wypracowaną pracą ta firma została stworzona i dziękujemy też Państwu, że nam zaufaliście i korzystacie z naszej oferty. To jak mówię, trzeba mieć szczęście. Tutaj jeszcze taka mała dygresja, że może złośliwe osoby mogą powiedzieć, że głupi ma szczęście. Będąc na Politechnice wcale nie byłem jakimś wybitnym studentem, ale załapałem się na katalog reklamujący Wydział W12, tak zwany WEMIF i proszę zobaczyć, tutaj na tej przebitce pokazuję w katalogu w jednym z ostatnich zdjęć i też ja się pojawiam. Całkiem przypadkowo to był pierwszy rajd studencki, w którym uczestniczyłem i tam ja jestem w rogu, dolnym rogu, gdzie jestem na tym rajdzie studenckim. A więc teraz, żeby nie przedłużać, zapraszam Państwa, pokażę Państwu może na początek moje biuro. Ja w 2021 roku wyprowadziłem się z Wrocławia, ponieważ firma się rozrastała, a we Wrocławiu, tak jak w każdym polskim wielkim mieście, ceny nieruchomości są niebotyczne, kosmiczne można rzecz powiedzieć, a więc
więc zdecydowaliśmy się z żoną wyprowadzić i przeprowadziłem się, podjęłem taką, można powiedzieć, pochopną decyzję, ponieważ w 2018 roku kupiliśmy w dużej odległości od Wrocławia magazyn, żeby te wszystkie produkty z Chin, które przyjeżdżają, gdzieś móc magazynować, a nie płacić horrendalnych stawek we Wrocławiu. Wystarczy, że już za ten sklep na Bystrzyckiej bardzo duże pieniądze płacimy spółdzielni mieszkaniowej. W 2018 kupiliśmy ten taki duży obiekt biurowo-magazynowy, który tylko służył nam do magazynu, ale ja podjąłem w roku 2021 decyzję, że się wyprowadzam i już Państwa informuję, dlaczego podjąłem tą decyzję. Mogą Państwo zobaczyć. Mieszkałem wraz z żoną i dwójką dzieci w mieszkaniu 64 metry i tam ciężko było do dyspozycji, że tak powiem, o kącik dla elektronika. A teraz Państwa oprowadzę po moim biurze. Nie wiem, czy to w kamerze będzie widoczne, ale jak ja mam do dyspozycji dużą powierzchnię, znacznie większą niż to mieszkanie. Przez to, że ja tutaj sam jestem, to nie zawsze mam porządek. Ale ze względu właśnie na to, że ja jestem sam w tym pomieszczeniu, to musiałem różnymi patentami sobie radzić, bo nie ma mi kto pomóc teraz na miejscu, żeby ustawić tą kamerę, sprawdzić, czy ja jestem w kadrze. To się tak wydaje, ale to są ciężka, że tak powiem, praca. Dlatego też Państwu pokażę moje na początku właściwie statywy, które tutaj mam. Część to są jakieś profesjonalne konstrukcje, ale też są samoróbki. Następnie później pokażę Państwu, czym nagrywam. Tą kamerę też trzymam w ręku, a więc to nie do końca tak jest. Czym nagrywam dźwięk, bo dźwięk też jest ważna sprawa, że gdzieś, żeby to było słyszalne. I na sam koniec, dobra, jeszcze na sam koniec będzie podsumowanie. Tutaj znajdujemy się w kuchni. Nic tutaj nie gotuję, tylko ewentualnie kawa, herbata. I tutaj, tak jak każdy elektronik, proszę zobaczyć, mam różnego rodzaju moduły elektroniczne, nowości. Wszystko muszę mieć pod ręką. Wiem, jest bałagan, ale niech pierwszy kamieniem rzuci ten elektronik, który nigdy nie miał bałaganu. To jest chyba taka przypadłość zawodowa wśród elektroników. Ja też wiele serwisów odwiedzałem, że bałagan jest wpisany jakby w geny elektronika. A więc to jest moje pomieszczenie pierwsze. Idziemy do drugiego zaplecza, gdzie sobie wstępnie rozpakowywuję wszystkie te produkty, które ja mam. Tutaj, dobra, pokażę ten bałagan. Tutaj nawet na korytarzu mam autotransformatory rozpakowane, pudełka leżą. Ja mam do dyspozycji sam całe piętro i tutaj Państwu to pokazywałem. Tu mam te zasilacze. Właściwie zrobię sobie takie osobne pomieszczenia dla każdego z tych producentów. Hanteka, Unita. A więc to jest ten jeden taki pokój. I idziemy, poruszamy się dalej. Tu jesteśmy na korytarzu, też jakiś mam ten komfort, że mogę sobie rozstawić jakieś tam stacje lutownicze. Tu mi się nikt nie kręci. Generalnie rzecz biorąc, to jest moja taka pustelnia. Tutaj tylko zapalę światło. Tu jest też kolejny taki duży jakby mój warsztat. Można powiedzieć, dawniej to było pomieszczenie biurowe, które zaadaptowałem. Tu jest też oczywiście winda towarowa. Tutaj częściowo magazynierzy wstawili jakieś tam myjki ultradźwiękowe, bo im tak było wygodnie, ale tutaj mam moje jakby taki też warsztat. Tutaj mam zrobione to dodatkowe oświetlenie. To jest na razie, tak Państwa tylko oprowadzam, a później zrobię ujęcia dla konkretnych modeli, a więc tutaj też mam taką ekspozycję i bardzo ważna sprawa. Proszę tutaj zwrócić uwagę, zaczynam materiał teraz odnośnie tych wszystkich statywów, uchwytów. Na początek zacznę tutaj taki, można powiedzieć, autorski statyw wykorzystujący puszki. One są zalane betonem, proszę zobaczyć, żeby miały stabilną konstrukcję na stole. I tutaj z takich standardowych rurek, które można kupić w Castoramie, z tych takich, można powiedzieć, nawet profili, jest zrobiony ten statyw i wewnątrz tutaj umieszczam kamerę. Tu jest takie też zrobione autorskie gniazdo. Proszę zobaczyć, tu jest taki uchwyt klamrowy, a to gniazdo jest zrobione pod uchwyt kamery. Ja to w innym ujęciu pokażę, jak to zamontować. I proszę zwrócić uwagę, mam ten statyw tutaj zrobiony, ale też w tych innych moich pozostałych pomieszczeniach
są zrobione także te stanowiska i to jest dosyć wygodne w użytkowaniu. Proszę zobaczyć, tutaj mam taki jeden kolejny duży, też tą samą technologią zrobiony i też jest to jedno gniazdo, które tutaj umieszczam tą kamerę. Dzięki temu tuż nad moimi rękoma znajduje się kamera i właśnie to ujęcie jest z góry. Tu jest oblepione tymi różnymi przewodami też z tej samej serii zrobione to stanowisko i to jest najczęściej stanowisko, z którego ja korzystam właśnie i też mam tutaj to gniazdo takie autorskie zrobione, można się śmiać, ale bardzo praktyczne rozwiązanie z tego względu, że żadnych profesjonalnych rozwiązań nie było dostępnych i tutaj zrobiłem, mam tą stopkę w kamerze przykręconą ze statywu i wykorzystuję właśnie to gniazdo i ta kamera siedzi na górze. Mam tutaj też takie uchwyty, tutaj zawsze siedzi dyktafon, podpięty tutaj jest mikrofon, dzięki temu jakby kompaktowo, bez użycia już żadnych rąk mam wszystko dostępne pod ręką. Jakie używam jeszcze statywy? Z takich może jeszcze nietypowych, które używam statywy, tutaj mam taki statyw, my go nawet też mamy w ofercie, to czasami jak potrzebuję drugą kamerę, teraz mam go skręconego, ale on ma dosyć duże swobody ruchów, uchwyt pod telefon komórkowy. Mamy w ofercie też uchwyt do kolby lutowniczej. To w ten sposób one troszeczkę się przesłaniają, ale proszę zobaczyć. Jest ten uchwyt pod kolbę lutowniczą i ja go tutaj ten ścisk taki mam. Zaadaptowałem, że czasami mogę złapać się tutaj kamerę i też w miarę, że tak powiem, to jest taki statyw. Nie jest on stabilny, ale do jakichś takich ujęć, które przygotowuję klientom na indywidualne zapotrzebowania, jak znalazł jest. Przetestowałem wiele różnych statywów i powiem Państwu, warto zainwestować w firmowe statywy, bo te na zdjęciach wyglądają wszystkie tak samo. I tutaj mam taki mój pierwszy statyw, on już ma chyba, nie wiem, z 15-20 lat. Ja go wciąż też używam. Tutaj jest widoczny jego model i naprawdę z tej firmy statywy warto zapłacić. To jest zakup rozciągnięty na bardzo wiele lat. To jest taki średni statyw. Tu mamy taki ten statyw większy, który korzystam. Ok, on tak wygląda, to jest ten model. I ostatnio sobie jeszcze dokupiłem dwa statywy, które mi są bardzo praktyczne. A więc tu jest taki malutki makro, który mogę postawić na stole. I jeszcze odłożę tylko kamerę właśnie na tym statywie dużym i Państwu zaprezentuję, jak ten mały statyw w praktyce wygląda. Widzicie Państwo, jak to jest ciężko. Nie ma mi kto tej kamery podtrzymać. Ja muszę brać i się tak posiłkować. Staram się jak najmniej tego materiału pociąć i tutaj widzimy, że jest ten statyw i on ma tutaj takie, można zwolnić mu te stopki, jeszcze bardziej rozszerzyć, że on dzięki temu bardzo stabilnie stoi na stole, się nie przewróci. Uniwersalne, że tak powiem, konstrukcja taka standardowa, można tą głowicę obracać jak się chce. Jaką największą bolączką tych wszystkich statywów, pomimo tego, że są z jednej firmy, jaki jest fakt? Mam 3 różne statywy, 3 różne stopki. Dla mnie to jest naprawdę akcja jakby producentów zaplanowana. Nie mogą jednego rozmiaru mieć, tylko wszystkie są różne te stopki i przez to te stopki nie są zamienne pomiędzy tymi wszystkimi statywami. Posiadam też, kupiłem i to mogę w sumie polecić, to jest jedyny, nie testowałem tych różnych gimbali, Feiyu Wimble 3. Używam czasami go jakby do nagrywania, gdy nagrywam smartfonem i też taki mam prosty statyw, to jest taki jeden z najtańszych, sprawdza się. Teraz będę musiał zmienić w sumie kamerę, żeby ją Państwu pokazać i rozpoczynam nagrywanie ze smartfona. Nie wiem, czy to będzie widoczna różnica.
Teraz tylko zmiana techniczna nastąpiła kamery, a więc nagrywam smartfonem, żeby Państwu pokazać, czym głównie ja nagrywam. Tutaj korzystam głównie z kamer wideo. Ja wiem, że teraz większość blogerów preferuje aparaty fotograficzne. Ja mam kilka aparatów fotograficznych, mam nawet jeszcze lepszy od tego Lumixa G, ale aparaty fotograficzne są dla mnie troszeczkę niepraktyczne, a smartfony mają ograniczenia. Pomimo tego, że bardzo wiele megabajtów oferują, to jednak wydaje mi się, że te kamery jeszcze długo będą robiły swoją robotę. Tutaj mam pierwszą kamerę, którą otrzymałem właśnie do ślubu i tym rejestrowałem właśnie pierwsze te moje nagrania. Te kamery mają o tyle taki plus, że kompaktowa konstrukcja ich, to jest dosyć leciwa. Jeżeli ktoś potrzebuje taką kamerę tanią kupić sobie, są naprawdę niskie ceny na OLX-ie używanych kamer, jednak ja rzeczy optycznych używanych nie kupuję, bo to zawsze jakieś mogą być uszkodzenia mechaniczne. Ta kamera jest chyba, nie jest rozładowana i proszę zobaczyć, jak ona ma dla mnie funkcjonalności. Normalnie można ją tutaj zamontować i później następnie do tego statywu zaraz pokażę, ale ma ten obracany ten ekran, że na przykład jak tutaj sam siebie chcę nagrywać, to proszę zobaczyć, widzę ten obszar nagrywania, witam tutaj w tym wizjerze, proszę zobaczyć, ja jestem i Państwu macham. Nie ma tutaj ręcznego obiektywu, tylko te wszystkie zbliżenia, które są wykonywane, to jest taki jeden tutaj przycisk i proszę zobaczyć, jaka jest dosyć duża ogniskowa i można robić te zbliżenia naprawdę dosyć duże, niczym jakby z cyfrowego mikroskopu. Oczywiście ona ma jakieś tam swoje niuanse, kiepskie robi zdjęcia, ale nagrania naprawdę były dosyć dobre, jakościowo jak na tamten czas. Nawet przyzwoicie rejestruje ten dźwięk, ale ja korzystałem z zewnętrznego mikrofonu. Kolejną kamerę, którą kupiliśmy też, kompaktowa kamera marki Sony. Proszę tutaj zwrócić uwagę, otwieram tą przesłonę obiektywu, mechanicznie jest tutaj jednym takim przyciskiem, a więc jest zabezpieczenie mechaniczne i tak samo, ta kamera jeszcze dodatkowo ma tutaj wbudowany rzutnik, ale i obracany ten ekran, dzięki któremu widzę, co nagrywam, prawda? Ale te kamery jeszcze mają taki jeden atut. Specjalnie tutaj widać ten monitor. Ona oczywiście rejestruje wszystkie dźwięki, to wszystko na kartę. Ma standardową rozdzielczość, ale jest jeden taki atut. Proszę zobaczyć, tutaj mam to moje stanowisko. Za chwilę to pokażę może jeszcze. Ona ma wyjście HDMI. I teraz proszę, mam tą kamerę podłączoną, w sumie widzą Państwo, nie widzę co nagrywam, ale mam podłączony pod zewnętrzny monitor poprzez złącze HDMI i proszę zobaczyć, widać tutaj tą płytkę drukowaną. W tej chwili mam kiepskie oświetlenie, ale dosyć ładnie widać i proszę zobaczyć, trzymam ją, mam nadzieję, że to widać w takiej odległości i widzą Państwo, jakie można sobie zrobić na takie stanowisko pracy, żeby na bieżąco obserwować te wszystkie zmiany. I tutaj teraz wreszcie ta kamera kupiona, ona też jest już dosyć leciwa. Jaki to jest model? Te wszystkie modele, jeżeli są Państwo zainteresowani, to ja wypiszę. Tutaj już mam tam stopkę z tego statywu fotograficznego wkręconą, prawda? Którą mogę tutaj właśnie umieścić w tym oto miejscu. Proszę zobaczyć. To jest ten mój autorskie gniazdo i kamera się w ten sposób trzyma. Widzą Państwo z tej strony, tutaj zrobimy, jest ta kamera. Jeszcze na chwilę tą kamerę wezmę i zdejmę z tego statywu, bo też Państwu chcę pokazać, to jest już kamera nadal amatorska, ale widzą Państwo czarodziejski napis 4K. Ja nie nagrywam w 4K, bo to jeszcze wymaga większej obróbki. Ona nagrywa 5,1 dźwięk, ale ja nadal korzystam z zewnętrznego monitora i otwieram tą kamerę. Widzą Państwo, elektronicznie ona otworzyła sobie tą przesłonę i proszę zwrócić uwagę, ona ma wbudowany też gimbal, a więc stabilizuje się nie tylko optycznie, ale też mechanicznie, jest tam jakiś żyroskop, to widać. Ja z tego oczywiście nie korzystam. Mam możliwość ręcznej regulacji tutaj ostrości. Dlaczego ja właśnie nie używam aparatów? Za chwilę powiem Państwu. Ma odchylany ten ekran i tutaj widać mnie.
standardowe, że tak powiem, zbliżanie. Dosyć dobrze to u niej działa. Jest tutaj wbudowany akumulator. Ten model kamery, on już jest niedostępny i moje stanowisko w ten sposób zawsze jest zbudowane. Ja nie korzystam z zewnętrznego monitora, ale tutaj Państwu pokażę. Ja sobie tutaj siedzę, nawet stołek Państwu pokażę, a więc ja tutaj jestem, mam nadzieję, że to zostanie złapane. Ja tutaj siedzę, tu jest moje jakby stanowisko. Mam tutaj ten statyw zrobiony z samoróbka, a więc fundamenty zalane betonem w puszce. Jest zrobiony ten stelaż cały i tu siedzi ta kamera. Tutaj ten obiekt, gdzie na przykład coś prezentuje, lutuje, prawda? On jest tutaj, ale proszę zobaczyć, jaką mam wygodę. I tuż nad moimi oczami znajduje się ta kamera i ten ekran, który jest tam widoczny, w zupełności ja to widzę, czy na przykład nie wychodzę poza kadr. Ale gdybyśmy chcieli sobie zwiększyć komfort pracy, na przykład mamy jakiś serwis i chcielibyśmy na przykład rejestrować rozpakowywane paczki, nie ma problemu, można kupić sobie tą kamerę i proszę zobaczyć, tutaj poprzez złącze HDMI, a więc standardowe, nawet można użyć swojego komputera, który posiadamy. Teraz większość monitorów komputerowych ma 2 wejścia HDMI i proszę zobaczyć, teraz mam rzut tej płytki oto, co jest tutaj. Rzutem jest na monitor w czasie rzeczywistym i proszę zobaczyć, ta moja kamera, jakie ona ma dosyć dobre, tutaj, już tutaj ostrości nie łapie, ale proszę zobaczyć, mogę w czasie rzeczywistym bez żadnego opóźnienia tą kamerą rejestrować moją pracę, a nawet podglądać na bieżąco zmiany, na przykład jakbym chciał lutować. Oczywiście też mam aparaty fotograficzne, którymi mogę rejestrować i proszę zobaczyć, tutaj mam taki aparat, który jest znacznie cięższy. Oczywiście tam ja mówiłem, że nieporęczność. Ma on też odchylany ekran, a więc mogę tutaj fotografować lub robić filmy, nagrywać. Tym, widzą Państwo, jest obrotowy, ale tego raz jest cięższy. Druga sprawa, tutaj gdybym chciał regulować sobie przybliżenie, czyli ogniskową, ręcznie to muszę robić, a tym przyciskiem to jest kwestia przyzwyczajenia. No i taki niepodważalny jakby fakt, to jest to, że te kamery mają większą głębię ostrości niż aparat. W praktyce, czyli mamy ostrość złapaną na jakimś jednym danym odległości, a pozostałe są troszeczkę zamazane. Powiem tak, w praktyce mojej te aparaty gorzej się sprawują, gubią tą ostrość. Może ja do końca je dobrze nie ustawiłem, ale dla mnie są one nieporęczne. Jeżeli chodzi o wykonywanie zdjęć bez 2 zdań, to jest lepsze rozwiązanie, a tutaj zawsze jakieś takie były kłopoty życia codziennego, więc tych kamer z aparatów raczej nie korzystam. Mam oczywiście też taki mały aparat, on znacznie lepiej się sprawuje, jeżeli chodzi o jakość w porównaniu ze smartfonami, pomimo tego, że ma mniej tych megapikseli niż telefony komórkowe, ale żadni producenci głośno w swojej specyfikacji nie podają rozmiaru piksela i tam to jest dosyć ważny element. I on tutaj też nie ma ręcznie regulowanej ogniskowej, tylko proszę zobaczyć, tutaj też elektronicznie tym przyciskiem robię. I ten aparat ze względu na swoje małe wymiary też czasami używam, tylko to jest taki raczej ekonomiczny aparat i on nie ma odchylanego tego ekranu. Dźwięk kiepsko nagrywa. Ja to korzystam z zewnętrznych dyktafonów, do których teraz jakby naturalnie przejdziemy. Tutaj jeszcze Państwu chcę pokazać, że jak mam tą kamerę, to proszę zobaczyć, żeby nie było, że jestem gołosłowny, to wszystkie te stopki, których ja używam, one mają różne rozmiary. To nie jest ten sam rozmiar. Każdy z tych posiadanych przeze mnie statywów jest tej samej firmy, a każdy rozmiar jest inny. Teraz Państwu jeszcze tutaj pokażę to moje stanowisko drugie, które mam pod ręką i wkładam teraz do gniazda tego i proszę zobaczyć, jest już w tym gnieździe, prawda?
i ja sobie tutaj mogę siedzieć i na bieżąco obserwuję, co tam, czy poza kadr nie wychodzę. Tutaj mogę ręką wziąć, sobie kadrować i widzę, w którym miejscu jestem. Po co mam tutaj takie coś na daszek? Przecież na głowę mi nie kapie. Tutaj mamy z dwóch powodów. To jest taka pianka, która tłumi jakieś tam dźwięki, prawda? Ale generalnie rzecz biorąc o to chodzi, że gdy prezentuję tutaj jakieś produkty, to na przykład gdy są wyświetlacze, zawsze się odbijał sufit biały, a dzięki temu, że mam tutaj przysłonione czarne tło, jakby pochłaniające, to ten ekran prezentowanego urządzenia jest kontrastowy. Tutaj jeszcze Państwu też w sumie korzystam też w nagraniach z tego mikroskopu model 210. Proszę zobaczyć, tutaj mamy to stanowisko takie podręczne, rozłożone. Troszeczkę może ten monitor skieruję w tą stronę, tylko rzucę okiem, jak to wygląda. I proszę zobaczyć, też ten mikroskop wykorzystuje to zewnętrzne HDMI. Ręcznie jest regulowana ostrość. I normalnie można pod tym mikroskopem lutować i czasami w niektórych ujęciach nie mam żadnego specjalnego oświetlenia, tylko wykorzystuję to oświetlenie, które jest przypisane do tego statywu mikroskopu i proszę zobaczyć, jak pięknie to wszystko wygląda. Nagram jakąś serię filmów z lutowaniem i zobaczą Państwo, że do lutowania tutaj od córki pożyczyłem jakiś drogocenny pierścionek, który ona tam u siebie ma, że nawet do precyzyjnej mechaniki można używać, nie trzeba mieć komputera, wszystko jest widoczne na dużym 22-calowym ekranie, takim samym jak od monitora, to wszystko jest robione. No i a więc to są te stanowiska moje jakby do rejestrowania obrazu. Jeżeli mają Państwo jakieś własne doświadczenia, proszę się z nimi podzielić. Ja to też wezmę to pod uwagę. Tak jak mówię, ja dzielę się z tymi doświadczeniami, dlatego też wyświetlają się reklamy firm zewnętrznych na moich filmach, bo trzeba powiedzieć, że w zakupie te wszystkie urządzenia to niemało kosztują, a z moich nagrań też korzysta konkurencja, czy też Państwo, którzy kupujecie na AliExpressie. No i teraz jeszcze ostatni taki, co pozostał fakt, to jest kwestia nagrywania dźwięku, a więc ja od samego początku w tych wszystkich moich filmach korzystam z zewnętrznego dyktafonu i tutaj jest ten dyktafon oraz, który w komplecie był z nim mikrofon i tutaj model dyktafonu to też ja wszystko to wypiszę, jakie to są modele. Normalnie nagrywa z tą częstotliwością, próbkowaniem 192, czyli więcej niż trzeba i on się dosyć dobrze sprawdza. On kosztował, nie pamiętam ile, też ma ten dyktafon już chyba z 15, jak nie 20 lat i on był w zestawie właśnie z tym mikrofonem i teraz kiedyś ostatnio postanowiłem jeszcze mieć to drugie stanowisko i ciągle z tym dyktafonem trzeba było przechodzić w inne miejsca i kupiłem sobie taki nowy dyktafon, który już nie ma w zestawie mikrofonu, trzeba dokupić go osobno i on takie ma atuty. Tamten mój wcześniejszy dyktafon jest zasilany z 2 bateriami, ten ma wbudowaną baterię litową, tak jak wszystkie teraz nowoczesne urządzenia. Ma taki plus, że ma wysuwane już gniazdo do komputera, więc z tym dokowaniem, ładowaniem jest dosyć prosto. Ma wbudowane 2 mikrofony, ale w moim przypadku one się kiepsko sprawdzają i musiałem dokupić inne mikrofony. On oczywiście ma taki bajerancki, inwersyjny wyświetlacz, widzą Państwo. Ma wejście właśnie na ten zewnętrzny mikrofon i tutaj korzystam, z jakich mikrofonów korzystam. Tutaj jeżeli chodzi o mikrofony te krawatowe, ja dopiero je testuję. Najlepiej z moich tych doświadczeń się sprawdza, no bo przez tyle lat już testuję właśnie ten mikrofon z tego dyktafonu. W sumie niepotrzebnie go ruszyłem, bo przecież dźwięk będzie, zapomniałem, że nim teraz rejestruję. Tutaj jest BTE, mikrofon krawatowy BT762, on jest dostępny w naszej ofercie. Dokupiłem sobie zapasowy też mikrofon do nowego dyktafonu, ten Sony, ale jak widzą Państwo, nawet go jeszcze nie rozpakowałem. I tutaj przeglądając różne nagrania blogerów, też dokupiłem taki tani, ale w rozsądnych pieniądzach mikrofon Boya BY-M1. On tutaj jest widoczny. Trochę dla mnie jest niepraktyczny z tego względu, że ma strasznie długi ten przewód, a nie chcę go przedłużać. I tutaj ma to takie sterowanie, prawda, czy smartfon, czy kamera. I tak to mniej więcej wygląda.
I to mniej więcej chyba będziemy tyle kończyli. Ja jeszcze pokażę Państwu tą naszą nową siedzibę Gotronika. To nie jest, że ja się chwalę, tylko to naprawdę wielki trud i żebyście Państwo widzieli, że firma Gotronik to jest firma godna zaufania. Ja też tylko się tym nie zajmuję, ja też prowadzę negocjacje z kontrahentami z Chin, klientów obsługuję, dzwonię, a to jest jakby przyjemna część mojej pracy, że mam możliwość bawienia się elektroniką, w cudzysłowie, i testowania, doradzania Państwu, co kupić. A więc pokażę Państwu tą nową siedzibę tuż zaraz za tym materiałem. Co jeszcze więcej? Mają Państwo jakieś uwagi? Ja czytam te komentarze, nie zawsze mam czas na nie odpowiedzieć, ale chętnie się z Państwa doświadczeniami podzielę. Mam nadzieję, że komuś jak podsunąłem jakiś pomysł. To nie są jakieś super odkrywcze moje te działania, te pakiety, które tutaj prezentuję Państwu, prawda? Ale najczęściej tak jest, że najtrudniej wpaść na najprostsze rozwiązania. To jest naprawdę, ja tu z bratem dużo czasu poświęciliśmy, żeby takie stanowiska sobie zbudować. To w ten sposób wygląda jeszcze raz. Jeżeli mają Państwo jakieś doświadczenie i chcą się podzielić, pamiętajcie, że dobro wraca, to chętnie przeczytam w Waszych komentarzach, co o tym sądzicie, a tymczasem zapraszam na stronę gotronik.pl. Tutaj dane kontaktowe są podane do mnie. Mój numer to jest ten środkowy. Ewentualnie, jeżeli chcą Państwo do mnie bezpośrednio zadzwonić, to tutaj są dane moje kontaktowe, widoczny numer telefonu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z materiałem lekko humorystycznym, gdzie prezentuję właśnie nową siedzibę. Aha, właśnie, gdzie jest nowa siedziba? Nowa siedziba jest w województwie opolskim, w miejscowości Skarbimierz Osiedle i tam też będzie uruchomiony sklep stacjonarny, a ja tutaj nadaję z okolic właśnie brzegu opolskiego, ale na razie to jest też ten obiekt zamknięty. Tu co jedynie ewentualnie mogę Państwu powiedzieć, że jest bardzo obiekt taki ciekawy, jeżeli historycznie chodzi. Proszę zobaczyć, jakie to są stare belki, ale obiekt jest w bardzo dobrym stanie. Też kiedyś chętnie nakręcę o nim materiał. Może ewentualnie tutaj też ja jestem zaintrygowany niektórymi komentarzami i co Państwo myślicie o takim, żebym nakręcił film, jakich polskich producentów w firmie Gotronik możecie kupić. Możecie się zdziwić, bo tam były też, można powiedzieć, lekko złośliwe komentarze, a że tylko handlujemy produktami z AliExpressu. Nie, proszę Państwa, to jest zupełnie inna specyfika. AliExpress to jest AliExpress, ale my też mamy dużo produktów indywidualnych, z którymi współpracujemy producentami. I mogę nakręcić taki film, jak my wspieramy polskich małych przedsiębiorców, bo wbrew pozorom mamy dużo produktów polskich producentów i może taki inny odcinek, i to na pewno też nakręcę, czego nie kupisz na AliExpressie, a kupisz w Gotroniku w atrakcyjnej cenie. Proszę o komentarze, dziękuję i zapraszam na materiał o nowej siedzibie Gotronika. Pozdrawiam serdecznie. Na sam początek zapraszam Państwa do oglądnięcia nagrania z drona. Jest to dron DJI Mini 3, gdyby kogoś interesowało i można naprawdę ciekawe efekty osiągnąć nagrywając. Nowa siedziba to jest nagranie z połowy czerwca 2025 roku. Znajduje się w miejscowości Skarbimierz Osiedle w województwie opolskim, tuż pod miejscowością Brzeg. Jak widzą Państwo, siedziba jeszcze jest niedokończona. Planujemy ją zakończyć i uruchomić do końca 2025 roku, żeby zwiększyć liczbę realizowanych zamówień i usprawnić wysyłkę. Obiekt znajduje się tuż przy strefie ekonomicznej. To, co mogę tylko powiedzieć, że miejscowość Skarbimierz Osiedle bardzo mocno wspiera przedsiębiorców i tutaj widzą Państwo, gdzie się znajduje. To jest adres ulica Topolowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle. Nie ma jeszcze przydzielonego numeru, ale może znajdą się jacyś elektronicy już na miejscu, którzy będą mogli skorzystać z naszej oferty.
No idziemy sprawdzić, czy już Gotronik jest otwarty. Tak to wygląda. Dzień dobry, otwarte już? Tu. Co tu będzie? Tu będzie chyba sprzęt lutowniczy. Tak. Tu może będzie Siglen. Tu podręczny magazyn będzie. Lub toaleta. Och, jaki ładny tynk strukturalny w gustownym, buraczkowym kolorze. Hala magazynowa jest zaślepiona. Zaraz tam pójdziemy. A tutaj jest jakiś, będzie serwerownia. Kolejne pomieszczenie. Tu będzie rozdzielnia elektryczna. Tam widać halę magazynową, do której zaraz dojdziemy. Ok, idziemy dalej. No, tutaj już jest porządek zrobiony. Tam też są jakieś pomieszczenia, ale okej. O, pierwsi klienci idą. Co pan chciał kupić? Miernik czy stację lutowniczą? Programator. O, programatora też są. Ile? Zapraszam. A wy tutaj co robicie, dzieciaki? Szukacie elektroniki? O, pani idzie coś kupić? Do Gotronika? Tak? Jeszcze już jest zamknięte, bo jest po 18. Idziemy teraz na halę magazynową. Piękna natura nas otacza. Ok, mamy klucz. Więc idziemy otworzyć. Proszę, panie, przodem. No i tu będą oscyloskopy, tam będą zasilacze, lutownice, sprzęt lutowniczy. I tak to wygląda. Postawimy ten statyw. Tutaj jeszcze jest kawałeczek. Dzień dobry.
Już pierwsi domownicy są, jak słychać. Ptaszki są. O, już znowu pierwszy klient, tak? Dzień dobry, co chcieliście kupić? Chodźcie tutaj, dzieciaki. Chciałbym z panią wywiad przeprowadzić. Jakiej lutownicy pani używa? Nie posiadam lutownicy. No co ty, och. A miałaś pierwszą komunię? Miałam. I co, rodzice ci nie kupili lutownicy? Nie. A ty jaki oscyloskop rekomendujesz? Ej, Szymon, chłopak na pewno będzie miał. Jaki masz oscyloskop i lutownicę? Jaką lutownicę najbardziej lubisz używać? Co ty lutownica? Jak, ty nie wiesz, co to jest lutownica? Gdzie twój tata pracuje? W Gotroniku, czy nie? Tak. A oscyloskop? Ale swój miernik uniwersalny już na pewno masz, co nie? Nie masz? No to nic, zapraszam na otwarcie Gotronika i koniecznie wyposażcie się w potrzebne zabawki. Cześć, pomachajcie wszystkim. Dziękujemy.